Romantyczne jajka. Nie potrafiłam się zdecydować, czy lepiej wyglądają na ciemnym czy na jasnym tle, więc dałam Wam dwie fotki. Papier ryżowy, który użyłam do tej pracy, występuje w dwóch wielkościach A3 i A4. Zajączki po prostu są przesłodkie i każda praca z ich udziałem wygląda rewelacyjnie. Nawet nie trzeba się starać, bo zajączki zrobią za nas całą robotę. Takie jajeczka z HDF-u występują u nas w sklepie w kilku rozmiarach. Wszystko Wam podlinkuję pod filmem. Do mojego jajeczka pasują zarówno obrazki z papieru A3, jak i A4. Dwuczęściowe jajo z HDF. Najpierw pokrywam primerem, a potem 2-3 razy farbą akrylową. Po prostu ma wyglądać ładnie i być białe. A to wcale takie łatwe nie jest, ponieważ na HDF-ie farba nam się ślizga. A gdy wszystko już jest suche i białe, przeprowadzamy selekcję zajączków. Trudno wybrać, bo co jeden to większy słodziak. Rysunek wydzieram, a następnie przyklejam do jajka za pomocą kleju do deku. Obrazek wpasowuję i już go nie podnoszę z jajka, bo jak podniosę, a potem znowu przełożę, to pewnie przełożę krzywo. Już tyle razy wymaściłam koncertowego krzywulca, że teraz robię właśnie w ten sposób. Po wyschnięciu kleju obrazek zabezpieczam lakierem akrylowym matowym. Farba biała, szara oraz turkusowa. Plus pędzelek gąbkowy, na który nabieram trochę farby, a następnie dokładnie wymalowuję, aby móc delikatnie podcieniować brzegi jajka. Cieniowane z lewej, niecieniowane z prawej strony. Biel nad obrazkiem troszkę pobrudzę turkusem, żeby cały obrazek troszkę dociągnąć do ramki. A jeżeli okaże się, że dopasowanie koloru wyjdzie mi słabo, to po prostu pochlapię to wszystko białą farbą. A teraz małe cieniowanie. Uważam, że najlepiej je robić właśnie na tym etapie. Jedną ramkę podcieniowałam teraz, a drugą dopiero po lakierowaniu. Mój wniosek jest taki, że na lakierze błyszczącym lakieruje się źle. Pędzel się ślizga, farba się ślizga i trudno osiągnąć ładny efekt. No cóż, tym razem z cieniowaniem troszkę przegięłam i dobrałam za ciemny kolor, ale zorientowałam się dopiero w świetle dziennym. Uważam, że tło dobrałam całkiem ok, ale jeszcze pochlapię mój obrazek białą farbą, bo po prostu lubię. A to jest lakier akrylowy o bardzo wysokim połysku. Maluję moje prace dwukrotnie. Pierwsze lakierowanie po wyschnięciu nie wygląda zbyt dobrze, więc warto położyć drugą, a może i nawet trzecią warstwę. Wisienką w mojej pracy będzie elastyczna koronka. Dzięki temu, że się rozciąga, bardzo łatwo możemy ją przykleić na takim kształcie jak jajko. Zobaczcie, przyklejenie jej na łuku to po prostu bajka. Już przyklejona prezentuje się tak. A teraz całość sklejam, także kleję na gorąco. Niestety po sklejeniu jajeczka z boku pozostają nam takie nieestetyczne szpary. Można przykleić perełki, można objechać konturówką. A ja nałożyłam białą pastę i jeszcze na mokro zamoczyłam w mikrokulkach cukrowych. W dolnej części pracy przykleję takie różyczki. 12 różyczek tej samej wielkości i to właśnie w nich mi nie odpowiada. Kilka z nich rozwalam, usuwam część płatków, dzięki temu mam pączki oraz mniejsze różyczki. Potem wystarczy taką rozwaloną różyczkę skleić i różany pączuś prezentuje się tak. A ja poszłam o krok dalej i pomyślałam, że moje różyczki przemaluję na różowo. Dzięki temu praca będzie wyglądała ciekawiej i jeszcze bardziej cukierkowo i będzie oczywiście lepiej pasowała do zwierzaków słodziaków. Na koniec doklejam wstążeczki i moja lukierkowa słodziutka praca prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam w tym filmie, znajdziecie pod wideo, czyli w opisie filmu. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.